Uszanowanie. Temat nowych motocykli sportowych od marki QJ Motor od dawna elektryzuje branżę. Wraz z premierami kolejnych modeli pojawia się coraz więcej pytań. Nie tylko o osiągi czy design, ale przede wszystkim o konstrukcję i o to, co faktycznie kryje się pod owiewkami. My współpracujemy z marką, byliśmy w fabryce, rozmawialiśmy z inżynierami i za każdym razem, gdy pytaliśmy o silniki, odpowiedź była jasna. Są to silniki QJ Motor. Jednocześnie nie da się pominąć faktu, że marka MV Agusta i marka QJ Motor ściśle ze sobą współpracują. Motocykle QJ Motor można kupić w salonach MV Agusty we Włoszech, a modele MV Agusta trafiają do sieci sprzedaży QJ Motor w Azji. Te dwa światy realnie się przenikają. Ciekawym tropem była też oficjalna odpowiedź od QJ Motor po przetłumaczeniu. Ten silnik powstał na bazie danych konstrukcyjnych dostarczonych przez MV Agusta. QJ Motor wyprodukował go w Chinach w oparciu o dokumentację silnika MV Agusta. Konstrukcja jest niemal identyczna, silnik został zmodyfikowany, a zmiany dotyczą układu wydechowego, który dostosowano do normy Euro 5+. Dlatego postanowiliśmy zajrzeć jeszcze głębiej i trafiliśmy na materiał na kanale Mototech, który pozwala odpowiedzieć na wiele pytań. Przed Wami rozbiórka silnika QJ Motor SRK 921. Bez marketingu, bez domysłów, za to z twardymi faktami. To niezależny kanał, gdzie prowadzący rozbiera silniki. To nie jest film producenta. Ja się będę ograniczać tylko do tłumaczenia komentarza autora filmu. I mały spoiler tego, co zobaczysz. Na dzień dobry logo MV Agusta pod deklem. Wałki rozrządu wykonane ze stali stopowej. Łańcuch rozrządu japońskiej marki DIT. A w misce olejowej ponownie logo MV Agusta. Jest wałek wyrównoważający, którego nie było w silniku MV Agusta 920. Są zawory ze stali nierdzewnej, popychacze zaworów z powłoką DLC, kute tłoki, ceramiczna powłoka bloku silnika, chłodzenie cieczą i olejem, a także płytki sprzęgła FCC renomowanego japońskiego producenta. To nie jest teoria, to są konkretne elementy, konkretne rozwiązania i konkretna jakość. Zapraszam do oglądania. Partnerem materiału jest sklep z akcesoriami i częściami do motocykli i kładów motor-land.pl. Widzimy teraz demontaż silnika SRK 921. Sprawdzimy, co z inżynieryjnego punktu zostało tutaj wykonane. Zdejmują pokrywę, która jest dobrze odizolowana termicznie. Przede wszystkim prowadzący o tym mówi, czy ten silnik jest wart swojej ceny. Zdejmują pokrywę. Zobaczcie, od razu tutaj pod deklem jest pierwsze logo MV Agusty. Dobra, teraz tak, mamy sprzęgło antyhoppingowe, właśnie zdemontowane. Znak na sprzęgle 479, a model silnika 473. Mówi, że jest to sprzęgło, które mogłoby być zastosowane w modelu o pojemności 1000 i czy to oznacza, że faktycznie litr powstanie? Myślę, że powstanie, ponieważ już widziałem go na stronie QJ Motor Global i on jest w bardzo w podobnym sznycie designerskim co 921. Dobra, teraz zdemontowany jest popychacz i to od tego zależy rozłączenie sprzęgła. Mówi, że jest długi, cokolwiek to znaczy. Teraz przyglądamy się płytkom sprzęgła i one są wykonane z materiału ciernego FCC. Już kojarzę ten skrót, bo to jest japońska marka. QJ Motor produkuje teraz własne obudowy sprzęgieł, tak jak w przypadku SRK 800 i tak też jest w 921. Dobra, tutaj widzicie tarcze wzmacniające, płytki ciernie od FCC. Teraz sprawdzamy kosz sprzęgłowy. Mniejsza przekładnia napędza pompę olejową. Pierścień zewnętrzny napędzany jest przez wał korbowy, a to jest pompa olejowa. Ktoś pytał, czy będzie problem z uderzeniem łańcucha. Teraz widzicie wyraźnie, że nie ma łańcucha pompy olejowej, a napędzana jest przekładnią bezpośrednio, więc nie muszą się tym martwić. W tej części również mamy logo MV Agusty. Kolektor dolotowy jest aluminiowy.
W innym wypadku miałoby to wpływ na odprowadzanie ciepła. No i mówi, że rzeczywiście wyższa cena oznacza lepsze podzespoły. Śruby mają tuleje ochronne, silnik generuje 129 koni, no my mamy informację, że 128, moc maksymalna 95 kW, no i też jest skastrowany do 10 000 obrotów. Wiadomo, że rzędowa czwórka mogłaby się kręcić więcej, więc pewnie tych koni byłoby więcej. 93 niutki. Teraz otwiera pokrywę głowicy cylindra i zagląda do środka. Wałki rozrządu wykonane są, moi drodzy, ze stali stopowej. Zastosowano w nim konstrukcję o kącie nachylenia 2 stopni. Tu widzicie, zamontowany jest napinacz łańcucha rozrządu. Oznacza to, że wałek rozrządu obraca się w odwrotnym kierunku. Nie jest napędzany bezpośrednio przez wał korbowy. Teraz obrócimy silnik. Zwróć uwagę na kierunek, w którym skierowany jest klucz. Przyjrzyj się teraz obrotom wałka rozrządu. Łańcuch rozrządu jest łańcuchem rolkowym. Mówi, że to jest staroświeckie, ponieważ większość nowoczesnych silników wykorzystuje ciche łańcuchy. Łańcuch jest marki DID. To jest importowany. Słyszałem, że to konkretny łańcuch dla 921. My też jesteśmy importerem tych łańcuchów. Dobra, łańcuch rozrządu znajduje się po środku. Z perspektywy konserwacji nie jest to zbyt przyjazne dla użytkownika, bardziej chyba dla mechanika niż użytkownika. Kanał olejowy głowicy cylindra znajduje się na zewnątrz. Olej przepływa przez tę rurę, aby dotrzeć do głowicy cylindra, do smarowania wałków rozrządu. 921 posiada wałki rozrządu ze stali stopowej, a popychacze zaworów również mają powłokę DLC. Tu macie termostat podłączony do zewnętrznego przewodu olejowego. Teraz zdejmuje głowicę cylindra i przygląda się zaworom. Mówi, że zawory robią wrażenie, materiał jest identyczny jak w niektórych europejskich samochodach. W samochodach wyczynowych nawet, zwykle nazywany stalą zaworową. Wysoka zawartość węgla, wysoka zawartość chromu. Materiał, z którego wykonane są zawory, jest najwyższej jakości. Teraz demontuje blok silnika. Mówi, że widział ten blok u dostawcy w zeszłym roku i teraz będzie ważny temat. Potwierdzono, że jest to blok pokryty ceramiką. Niektórzy już mogli to wiedzieć, bo zamieścił taką informację wcześniej. I podziwiajcie, ceramiczny cylinder. Dobra. Ale jeżeli to ulegnie uszkodzeniu, no to wymiana będzie kosztowna, no wiadomo. Najprostszym sposobem sprawdzenia powłoki ceramicznej jest użycie magnesu. Gdyby był wykonany z żeliwa, to magnes od razu by się przykleił. Dobra, po cylindrach przychodzi kolej na tłoki i teraz uwaga, tłoki są kute. Parametry tłoka są najwyższej klasy, wyprodukowane przez CP. Nie wiem, co to jest CP, no pewnie jakaś firma, która się tym konkretnie zajmuje. Korony są utleniane metodą mikrołukową. Spójrzcie na pierścienie tłokowe. Pierścienie posiadają również powłokę DLC. Dobra, teraz mały koniec korbowodu jest tulejowany brązem. Takie tuleje stosowane są w silnikach wyścigowych, nastawionych oczywiście na spektakularne osiągi. Mówi, że widział podobne rozwiązanie, kiedy rozbierał silnik KTM-a. Teraz opowiadamy o prętach. Mówi, że są doskonałe. Zakończył rozbiórkę górnej i środkowej części. Mówi, że lewa strona silnika jest pusta. Koło spustowe, cewka. Alternator. W tym momencie demontuję alternator. Teraz macie rozrusznik od Denso. To jest pompa wodna. Skoro mowa o pompach, to chcę jeszcze dodać, że niektórzy mogą pomyśleć, że to jest chłodnica. Tak naprawdę to jest chłodnica oleju, czyli ten silnik będzie chłodzony zarówno cieczą, jak i olejem. Teraz zabiera się za wyjęcie skrzyni biegów. Demontaż przebiega tak samo jak w Benelli 752S. Dobra, wał główny, wał pośredni, bęben zmiany biegów i widełki są zintegrowane. Materiał przekładni jest wysokiej jakości. Koła zębate są wykonane ze stali
18 chrom, nikiel, molibden, bo tu jest znak CR, NI i MO. Teraz obudowa skrzyni biegów. Ona jest pusta, możecie zobaczyć. Wybrzuszenie w obudowie. Okazało się, że pochopnie ocenił sytuację. Usuwa teraz, demontuje miskę olejową i jak widzicie mamy kolejne logo MV Agusta, a tutaj mamy filtr oleju. Do wymiany oleju nie jest wymagane wyjmowanie miski olejowej, no wiadomo. To jest zawór bezpieczeństwa. W tym momencie rozdziela skrzynię korbową, należy odkręcić śruby w tym celu. Otwarcie skrzyni korbowej. Dobra, wyjmujemy teraz panewkę, żebyście ją mogli zobaczyć. Pochodzą z firmy Daido Metal z Japonii. Teraz możecie zobaczyć łańcuch rozrządu. Czy wiecie, że oryginalny silnik MV Agusta 921 nie miał wałka wyrównoważającego? Dodanie takiego wałka oznaczało konieczność przeprojektowania wału korbowego. Skrzynia korbowa również musiała zostać zmodyfikowana. To ogromne przedsięwzięcie inżynieryjne, wliczając całkowitą szerokość obudowy. Sprawdza teraz łożyska wałka wyrównoważającego, wyjmuje korbowody, sprawdza łożyska korbowodów. Podobnie jak w przypadku łożysk głównych, wysokiej jakości łożyska Daido, wałki rozrządu ze stali stopowej, zawory ze stali nierdzewnej odpornej na ciepło, popychacze zaworów pokryte DLC QT, tłoki, pierścienie tokłowe pokryte DLC, ceramiczne cylindry, to znaczy ceramiczne, pokryte ceramiką, tak? I importowane łańcuchy rozrządu D i D, my mówimy DID. Ten silnik ma wiele pierścieni uszczelniających, na przykład tutaj, jeszcze ten i jeszcze ten. Koniec. Po tej rozbiórce trudno nie zauważyć analogii, zarówno do MV Agusta Brutale 920, jak i do koncepcyjnego modelu MV Agusta 921S. Wnioski każdy musi wyciągnąć sam, ale jedno jest pewne, temat chińskiej jakości nie jest już tak prosty jak jeszcze kilkanaście lat temu. Modele SRK 921 RR i SRK 921 wyposażone są w te same silniki. Dostępne będą u dealerów QJ Motors z początkiem kwietnia. Możliwe jest już składanie zamówień. Na początku marca organizujemy testy tych modeli w Chorwacji na półwyspie Pelješac, gdzie kilku znanych, niezależnych ekspertów będzie testować te modele oraz nagra z tych testów wideo. Link do listy dealerów zostawiam Wam w komentarzu, a po więcej informacji zapraszam do opisu filmu. Daj mi znać też w komentarzu, co sądzisz o tej konstrukcji i jak oceniasz dzisiejszy poziom technologii w motocyklach z Chin, a konkretnie w tym QJ Motor SRK 921. Jestem bardzo ciekaw Twojej opinii. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Kłaniam się nisko i do zobaczenia.